Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejny odcinek wyjazdu ze sklepem opon. Zobaczcie, co się działo, jakie są aspekty, jeżeli chodzi o opony, jak wygląda jazda po piasku i czy moc po piasku jest najważniejsza. Partnerem tego wydarzenia jak zawsze sklep opon oraz Yokohama. Zaczęliśmy od sympatycznej, małej piaskowni na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jest to malutka piaskownia, ale z paroma wymagającymi podjazdami i zjazdami. Było kilka ciekawych prób ze strony Julki w Land Cruiserze oraz kolegi w Witarze. Zobaczcie sami, co naprawdę te niepozorne samochody potrafią robić. Mokry piasek, nie? Klei się? No lajkowe. Fajnie. Bez problemu. Tak wy tak wpadniecie. Fajnym jest to, że ta opona w porównaniu do tych, co były poprzednie, ma niesamowite trzymanie boczne w porównaniu do tego, co do tej pory testujemy. Naprawdę sobie radzi mega. Jak widać, jak się czyści. Jedziemy cały czas po błocie, pod tą trawą jest błoto, a cały czas widać bieżnik. No nie, bo ja tam stamtąd kiedyś Raptora wyciągałam, nie pamiętasz? Tu, stąd. Bo to nie jest wysypek. Ale gnój, dawno takiego gnoju nie widziałem. Generalnie woda chyba przyniosła jakieś wysypisko śmieci. No to nie wygląda raczej, jakby ktoś to porzucił. Kurde, faktycznie, prawie jak nad morzem wygląda. Jak plaża w Mieli. Brawo. A teraz brawa dla wszystkich wsiurów, którzy zostawiają sobie śmieci w lesie, a potem jak przychodzi ulewa, wszystko zlewa im się po polach. Brawo. Karma wraca. Warunki były dość ciekawe. Dlaczego? Ponieważ nam padało w trakcie, mimo że na niektórych ujęciach nie widać, były przelotne opady. I tam, gdzie nie oczekiwaliśmy problemów, były. A tam, gdzie się spodziewaliśmy, było tak lajtowo, jakby było totalnie sucho.
teraz mogliśmy tak naprawdę zobaczyć, jak zmieniają się warunki w zależności od pogody. Wszędzie, gdzie woda spłynęła w dół, bo były bardzo obfite deszcze, szybkie burze wczoraj, i tam, gdzie jest dołek, to jest wszystko naniesione. Śmieci, błoto, glina, wszystko. Tam, gdzie jest generalnie troszkę spadku, to jest całkiem lajtowo, więc jeżeli braliśmy pod uwagę to, że będą ostre zjazdy w dół, to nagle się one okazały w ogóle nieproblematyczne. Za to miejsca, które były na równym, okazały się bardzo trudne. I oto właśnie jak warunki potrafią bardzo zmienić tą samą trasę, którą pokonujecie wiele razy. Zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj mieliśmy taką magiczną przeszkodę, dość potężny rów, którego nie widać pod liściami. Kolejna na około 70-80 cm. Żaden z samochodów, który nie był w stanie tego przejechać, więc musieliśmy kombinować tutaj bokiem. Te dźwięki to nie jest łajba z XVIII wieku, która zdobywała akurat któryś z kontynentów i go kolonizowała. To jest bagażnik we Wranglerze. I teraz kręć, pełny w lewo. Pełny w lewo, jeszcze w lewo, jeszcze w lewo. I teraz odbijasz. Tu można generalnie zobaczyć przekrój wszystkich samochodów i jak się krzyżują. Ciekawy trial do sprawdzenia swoich umiejętności i znajomości ze samochodem. Pokazuje, gdzie są granice waszego auta. Mimo że to jest bardzo prosty przejazd, bezpieczny stosunkowo, tak naprawdę sprawdza wasze możliwości, jeżeli chodzi o wykrzyż do granic. Szerzej. No, pięknie się krzyżuje. No, ale long army to, ale widzisz jak płynnie, patrz, tu w ogóle wchodzi koło, patrz. A to widzę, że jakiś bieg był po prostu. A to są wskazówki. A tu chłopaki troszkę sobie zapomnieli, gdzie są ograniczenia ich samochodu, ze względu na to, że byli pierwsze na wyjeździe. I niestety lewą stroną samochodu, tak lewą, nie prawą, gdzie bagażnik odskoczył, uderzyli w drzewo i bagażnik się przesunął do tyłu i wyskoczył z rynienek. Także mieliśmy przymusową przerwę. Zahaczyłeś o drzewo. Nie wiem, o co zapatrzyłem, ale mogę stwierdzić, że się urwało. Wszyscy sprawnie wzięli się do roboty oraz ogarnęli bardzo szybko temat. Tu możesz sobie w sumie Blacha jest... skręt. Powoli dojechaliśmy do końca naszej wycieczki dzisiejszej. Pogoda nam pokrzyżowała plany jak zawsze, albo prawie jak zawsze. Ty jesteś osobą, która usłyszała od nas z mailingu ze sklepu Opon. Nie do końca usłyszałem o tej imprezie z mailingu ze sklepu Opon, ale was już poznałem wcześniej z waszej aplikacji i z kanału na YouTubie.
Super. Jak oceniasz twoje pierwsze kroki? Bo wiem, że od niedawna zacząłeś Tak, się tak, bawić. tak, tak. No ja w ogóle w offroad się bawię od ilu? No, w lutym kupiłem to moje disco, potem stało miesiąc u mechanika, więc ja tak naprawdę w offroad to jest mój drugi wyjazd w offroad i no, ja zero doświadczenia mam. Teraz zbieram doświadczenia, jak się zbiera bagażniki z auta, ale no, oprócz tego... Trzeba Nie, je no dob- bardzo fajnie, bardzo trzeba je fajnie. bardzo dobrze przymocować. Która z części była taka najbardziej wymagająca? Ta, w której spadł mi dach? W sensie, no to byłaby moja odpowiedź, bo tak oprócz tego, nie no dobra, by być szczerym, ta górka, co podjeżdżaliśmy, no to no moje auto już tam brakowało mocy albo brakowało kół, jedno z dwóch, ale no tam już trochę nie mogłem podjechać, albo po prostu brakowało umiejętności, też jest opcja taka. No, trudniejszy teren to piasek, błoto? Jak myślisz? Jak uważasz? Póki co piasek, bo w piasku się zakopałem, a w błocie nie. Ale ja nie mam doświadczenia, więc to proszę nie brać na ten cytat. A jeśli chodzi o samo disco, tak by zwróciłeś uwagę na coś, co lepiej działa, nie wiem, na piasku, lepiej działa w błocie? Naprawdę ciężko mi jeszcze powiedzieć na temat disco cokolwiek, bo póki co się zepsuło. Ale to nie dlatego, że jest disco, to nie dlatego, że jest landover, to dlatego, że jest stare i trzeba było wymienić rzeczy. Ale oprócz tego, no tak jak mówię, ja nie mam żadnego doświadczenia terenowego, a póki co mnie zaskakuje, jak trzyma się innych samochodów, na przykład ten Jeep na co tam 33, 5, czy wasz Jeep też no, utrzymuje tempa i jestem póki co zadowolony. Skończyliśmy na piaskowni, która jest nam bardzo dobrze znana, kilka podjazdów, zjazdów i ciekawych elementów. No i tutaj widać było, kto generalnie był na piasku, kto nie był na piasku i jak czuje ten piasek, bo piasek wbrew pozorom jest bardzo trudny do jazdy. Wyjazd odbył się w bardzo fajnych warunkach, z bardzo fajnymi ludźmi. Osoby sobie posprawdzały swoje opony, swoje samochody i zobaczyli, jak to tak naprawdę wygląda. My z obecnych opon, które testujemy, czyli Yokohama Geolander MTG003, jesteśmy przezadowoleni, bo to, co one robią, jest naprawdę fenomenalne do naszych warunków i jedynie na piasku są dość kopne, ale myślę, że to jest kwestia po prostu nauczenia się. Jeżeli chodzi o błoto, o asfalt, o mokre i tak dalej, rewelka po prostu i głośność polecamy. A jeżeli chcesz następnym razem z nami pojeździć na takim wyjeździe, jak najbardziej zapraszamy. Wyjazd jest darmowy. Śledźcie nasze sociale i komentujcie, co byście wy chcieli zobaczyć albo czego się nauczyć na takim wyjeździe. Darmowa aplikacja na Szlaku 4x4 to już nie tylko powiadomienia i pomoc przy wklejkach, ale również najważniejsze i najciekawsze wydarzenia offroadowe w Twojej okolicy. Sprawdź sam, subskrybuj, lajkuj, komentuj, miej wpływ na kolejne nowe funkcje. Rozwijamy się m.in. dzięki Waszemu wsparciu. Więcej informacji pod filmem i w naszych social mediach. Do zobaczenia na Szlaku.